Ostatnio pokazywałem wam builda, który fajnie wygląda i przyjemnie się nim farmi, natomiast nie był on jakoś mega mocny. Natomiast dzisiaj chciałbym wam przedstawić build, który myślę jest teraz jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym buildem pod łuk na Dedajkę. I myślę, że może być to jeden z lepszych buildów w ogóle. Oczywiście pewnie nie jest on aż tak mocny jak Lightning Spear, no bo wiadomo, Lightning Spear jest OP, ale jest mega mocny i rozwiązuje największy problem, który miał mój poprzedni build, czyli problem z zabijaniem Pinnacle Bossów, no bo tam trochę ten build kulał. No natomiast to, co wam dzisiaj pokażę, czyli Lightning Arrow z krytem, tutaj robi totalną rzeźnię. I przede wszystkim bardzo fajnie, szybko zabija bossy, no i jest tani, no bo tak naprawdę w ekwipunku nie zmieniłem niczego, może poza jednym itemem, o którym później opowiem, który dokupiłem, ale jeszcze w sumie go nawet nie testowałem. No ale oczywiście zacznijmy sobie od standardowo autopromocji, czyli jeśli filmy wam się podobają, to zostawcie łapy w górę, oczywiście suba na kanale, żeby ten kanał się rozwijał i też żebym ja miał większą motywację do kręcenia tych filmów. A teraz przejdźmy sobie do tematu. Build, który wam zaprezentuję, nie wymyśliłem go sam. Jest to build zapożyczony od Erawina. No natomiast on ma go już mega dopasionego. Ja wam pokażę taką tanią wersję bardzo, bo tak jak mówię, najdroższym przedmiotem w moim ekwipunku jest łuk, który kosztował 4 diviny, no i rękawiczki, które wam pokażę, które można kupić za około 2 divinów, aczkolwiek i bez tych rękawiczek do te trójek Pinnacle bossów. Zresztą na starcie filmu widzieliście, jak Krzeszcz T2 dostał tak naprawdę prawie że one shota jeszcze zanim się przemienił. No natomiast przejdźmy sobie do skilli. Jeśli chodzi o skille, no to tutaj oczywiście standardowo Lightning Arrow z Martial Tempo, z Lightning Infusion, do tego dajemy ambusha, żeby po prostu na mapach one-shotować te mobki w trakcie biegu. Forka, żeby nam się te strzałki po prostu rozbijały przechodząc przez moby i żeby jak najwięcej tych mobów obrywało naszymi obrażeniami. No i Church Shot, który po prostu zwiększa nam obrażenia. Do tego Lightning Rod, który tutaj będzie jednym z naszych głównych damage'y w bossy, w którym wrzucamy sobie Deliberation, jako że nie rzucamy go tak naprawdę jakoś dużo w biegu. Zresztą na mapach korzystamy z Koguta, przed którym się broniłem, więc ten debuff do movement speedu nam nie przeszkadza. Concentrated Effect, żeby zwiększyć jak najbardziej damage. Primal Ornament, oczywiście też damage. Blind Sight, żeby zwiększyć nam szansę na kryta, jak uderzamy w moby. No i Execute, czyli żeby jak najszybciej dobijać moby, jak już mają mało HP, to nam mega zwiększa dipsa. No i oczywiście Lightning Roda używamy z Orb of Storms. Orb of Storms mam tutaj na drugim weapon secie, ponieważ chciałem mieć jak największy poziom tego Orb of Storma, a no z łukiem raczej ciężko tyle inta natrzaskać, żeby to mieć. Plus tam korzystamy, Orb of Storm jest zaklęciem, a nie projectile skillem, więc tutaj możemy korzystać z bonusu od damage'u od zaklęć, dlatego na drugim weapon secie mam różdżkę i fokus, żeby zwiększały mi po prostu obrażenia od zaklęć. Jak widzicie, no ja użyłem tego, co miałem akurat pod ręką, czyli Volatile Wanda, którego gdzieś tam miałem w staszu. No ale tutaj mamy już 90 ponad procent do spell damage'u, jeszcze do tego szansę na kryta, także dokładnie to, czego chcemy. No i fokus, który tak samo zwiększa nam spell damage i do tego też kryta. Także to są dwie rzeczy nowe, których wcześniej nie miałem, nie używałem i z tego korzystamy na drugim weapon secie, tylko po to, żeby właśnie rzucać tego orba. Jak widzicie, ja mam go przypiętego do weapon seta drugiego i jak go rzucam, przełącza mi się automatycznie na niego.
natomiast jak używam Lightning rodów, no to już znowu na łuku. Jeśli nie wiecie jak sobie tak ustawić, no to jak rozwiniecie sobie menu na danym skillu, to tutaj macie opcję, żeby zaznaczyć z którym weapon setem ten skill ma się aktywować i wtedy jeśli go użyjecie, automatycznie przełącza wam się weapon set na ten, którego akurat potrzebujecie. No i na tym Orb of Storm oczywiście standardowo support gemy, czyli Excite, więcej szansy na kryta, Persistence, żeby ten Orb of Storm jak najdłużej stał nam na ziemi, żebyśmy go nie musieli co chwilę poprawiać. Point Critical, dalej kryt. Font of Rage, tutaj jak sobie rzucamy tego orba, to ładuje nam się rage, im więcej rage'a, tym więcej obrażeń, tym mamy bardziej zwiększone jeszcze dodatkowo obrażenia, także zawsze jak zaczynacie sobie bić bossa, no to zaczynacie nawet możecie sobie zanim go aktywujecie ustawić jednego orba, żeby sobie tego rage'a nastakować i wtedy dopiero stawiacie i aktywujecie bossa na kolejnym. No i jeśli macie tutaj Six Linkę, to możecie sobie dorzucić Lightning Mastery, żeby sobie podbić jeszcze te wszystkie Lightning skille, z których wiecie, czyli Roda, Heralda i Arrowa. No oczywiście Herald of Thunder standardowo, no to jest też jakiś tam nasz damage głównie na mapach. I no tutaj Innervate, Magnified Effect, żeby jakby jak największy zasięg ten Herald miał. Causing Current, czyli to akurat ja z tego korzystam, tak jak korzystałem w poprzednim buildzie, żeby po prostu ten szok przeskakiwał nam na kolejne mobki, które gdzieś tam się znajdują w tej grupie, w którą akurat strzelamy. No i Deadly Herald, zwiększamy sobie obrażenia od po prostu Heralda. Jeśli nie macie wystarczająco Spiryta, to tego Deadly Heralda możecie sobie zastąpić Reachem lub Longshotem. No i oczywiście jeśli macie Six Linka, no to też w zależności co tutaj macie, no to Reach albo Longshot możecie sobie dorzucić, żeby też na maksymalnym zasięgu jak największe obrażenia ten Herald wam zadawał. Oczywiście do tego baraż. Baraża, tak jak wcześniej, używamy głównie po to, żeby nie tracić tury i jak najwięcej tych Lightning Rodów rzucać na ziemię, a oczywiście też z Lightning Arrowem możemy go używać. No i tutaj Ingenuity, żeby mieć mniejszy cooldown, Premeditation, żeby skille, które wzmocnimy sobie tym barażem, miały jeszcze więcej obrażeń. Arcane Tempo, żeby po prostu jak najszybciej się ten baraż kastował, bo on normalnie kastuje się dość długo, natomiast z tym to działa po prostu sprawniej. I Modus Intent i tutaj mamy Culling Strike'a. No i Wind Dancer standardowo, no to chyba jak praktycznie w każdym buildzie. Blind, Mime, Precision i Clarity. Wiadomo, Clarity, żeby mieć po prostu większy mana regen. No i to, przed czym ja się broniłem cały czas, czyli kogut. Nie lubię jeździć na montach, na tym kogucie szczególnie, no ale po prostu daje on tyle, że no głupotą jest go nie używać. No i po prostu no warto z niego korzystać. Wiadomo, to kosztuje Spiryta. No oczywiście możecie bez koguta, po prostu będziecie dużo wolniej czyścić mapy, jeśli go nie będziecie używać, jeśli nie macie tyle Spirytu, żeby z niego korzystać. No i tutaj Midchild, Loyalty i Elemental Army, to chyba standardowe, myślę, że to chyba w każdym buildzie, gdzie korzystamy z koguta, to tych samych supportów używamy. No i na koniec Voltaic Mark, Mana Bounty i Life Tap oraz Single Out. Tak naprawdę, no tutaj myślę, że można by coś innego wymyślić. No to jest, tak naprawdę zbijamy armor i tutaj aby jak najmniej
many na 100, znaczy tak jakby tutaj life tapa używamy, żeby nam zabierało HP zamiast many, kiedy to kastujemy. W moim przypadku to nie jest akurat takie istotne, bo ja mam dużo mana regena, natomiast jeśli ktoś ma problemy z maną, no to mu po prostu pomoże. No i tutaj więcej mana flasków, to też nie jest myślę jakieś istotne, chyba że tych unikalnych flasków używacie, no to tam warto to mieć. No i tak naprawdę jak czyścicie mapy, no to sobie wsiadacie na koguta i tak naprawdę jedziecie i strzelacie po prostu cały czas z Lightning Arrowa, no bo jak nie macie koguta, no to nie macie tego penalty do move speedu w trakcie strzelania. No, natomiast jeśli chodzi o bossy, no to tak jak mówiłem, zaczynacie sobie od Orb of Storma, stakujecie sobie jakby tego Rage'a, aktywujecie bossa, na bossa rzucacie sobie Voltaic Marka, żeby po prostu zbić mu jeszcze rezisty i żeby dostawał te więcej szoków. No i wiadomo, na orba rzucacie sobie baraż i lightning rody i naparzacie to lightning arrowem, znowu baraż, lightning rody i znowu lightning arrow, no bo wiadomo teraz potrzebujemy dużo więcej tych lightning arrowów rzucać ze względu na to, że lightning rod ma ograniczenie ile razy się może jakby zchainować od innego spela. Jeśli chodzi o ekwipunek, no to tak jak mówię, tutaj się u mnie praktycznie nic nie zmieniło, łuk nadal jak najwięcej flat physical damage'a, do tego oczywiście szansa na kryta, no i te projectile skillsy, no to jest tak naprawdę chyba najlepszy sposób, żeby podnieść sobie obrażenia z danego skilla, to te projectile skillsy. Ja teraz łuk to jest pierwsza rzecz, którą planuję wymienić na taki, który będzie miał przynajmniej tam plus 4 do tych projectile skillsów i wtedy się zastanowię co dalej, bo zobaczymy jak będzie z maną. Na ten moment tej many mam i mana regena aż nadto, bo jak widzicie mogę sobie strzelać cały czas z Lightning Arrowa czy z Lightning Roda i tak naprawdę ta mana nawet mi w zasadzie nie spada. No, też nie widzicie, bo akurat wam zasłania kamerka, ale o, jak widzicie, strzelam cały czas czystego i ta mana w zasadzie w ogóle mi nie spada, bo no, mam ponad 1000 many, prawie 1300 i bardzo dużo mana regenu. Zresztą zaraz sobie zerkniemy mana regen, no mam 100 na sekundę, więc to jest myślę dość sporo i tak naprawdę więcej tutaj nie potrzebujecie. Nawet myślę, że na ten moment to jest za dużo, ale tak mówię, zobaczę jak sobie zmienię łuk na taki z plus 4 czy tam plus 5 do projectile skilli i jak ten mana sustain będzie wyglądał, no bo wtedy też dość dużo więcej many będą te strzały zabierać, więc wtedy sobie zobaczę i zastanowię się nad ringami, no bo jeśli chodzi o pierścienie, no to oczywiście ja mam tutaj dużo mana regena, w tym jakieś tam rarity, odporności, no i oczywiście flat damage, flat lightning damage, flat physical damage i zwiększenie obrażeń od błyskawic, to jest to, co was będzie najbardziej interesować w pierścieniach. Ja tak jak mówię, no tutaj mam lightninga, jakieś odporności rarity i mana regena przede wszystkim i max manę, no bo wcześniej miałem problem z maną, a potem, który wynikał w ogóle z czegoś innego, ale to mniejsze o to. Teraz mam zapas. Jeśli chodzi o amulet, no to crit chance, no na pewno spirit, bo spirita wam będzie brakować. No i do tego jakieś projectile skillsy byłyby super. Na pewno by wam to pomogło. Jeśli chodzi o Kołczan, nadal flat damage, crit, wiadomo, jakieś zwiększone obrażenia z bow skillsów. Projectile speed też jest spoko, no bo jak sobie korzystacie z tej notki w kółku, no to ona wam zamienia projectile speed w obrażenia z łuku, więc jak najbardziej projectile speed będzie tutaj w porządku.
No i tak naprawdę to, jeśli chodzi o kołczan, to jest wszystko. No ja planuję zamienić ten kołczan na ten, który ma wbudowanego kryta, natomiast tutaj widzicie, siadło mi z Valorba 20% zwiększone obrażenia i ciężko jest znaleźć kołczan, który da mi więcej niż ten, a jak już są, no to są kosmicznie drogie, więc na razie tego nie kupuję. Jeśli chodzi o czapkę, no to tak samo, szansa na kryta, odporności, int albo dex, no bo będziecie potrzebować bardzo dużo inta, no bo Orb of Storm wymaga bardzo dużo inta generalnie, żeby go aktywować, no bo jak zobaczycie sobie, no to w tej chwili gdzie on jest? 19 wymaga 191 inta, żeby go mieć aktywnego, to jest dużo, no bo w międzyczasie na ekwipunek i inne skille potrzebujecie bardzo dużo znowu dexa, bo tak samo na 19 Lightning Arrowa potrzebujecie 191 dexa, więc jeśli chodzi o cały ekwipunek, no to na pewno będzie wam potrzebny Spirit i dex. Nie, Spirit też, ale miałem na myśli Intelligent i Dex. I tak naprawdę w zależności ile tego Dexa i Inta będziecie mieć w ekwipunku, no to potem też w drzewku sobie rozkładacie te wszystkie notki, gdzie możecie sobie dodać Inta i Dexa w zależności od tego, ile go tak naprawdę jeszcze potrzebujecie dodatkowo. Jeśli wam brakuje, no to wiadomo, dajemy w Inta. Jeśli wam brakuje Dexa, no to dajecie w Dexa. Jeśli chodzi o zbrojkę, no to wiadomo, jeszcze wracając do czapki, no to Energy Shield, Evasion, Int, Spirit może być, jeśli wam będzie go brakować, Dex też spoko, oczywiście jakieś Rarity, tak dalej, Max Life też jak najbardziej na propsie. Jeśli chodzi o klatę, no to Spirit, odporności, Evasion, Energy Shield to jest to, co was głównie tutaj interesuje. Buty, no wiadomo, Move Speed, Energy Shield, Evasion, Dex, Int, odporności tak naprawdę, no i pasek odporności i charmy praktycznie, no tutaj chyba za wiele nie ma co wymyślać. No i tak naprawdę tutaj duża zmiana, czyli rękawiczki Leopold's Applause, one dają nam, nie dość, że dodają nam przebicie odporności na od żywiołów, do tego jeszcze zwiększa wam się to przebicie do minus 50 jak uderzacie bossa, więc za każdym hitem dostajecie staki, możecie mu do minus 50% odporności zbić, więc na mapach to jest niepotrzebne. Na mapach ja używam zwykłych rękawiczek, gdzie mam jakiegoś tam dexa, flaty, obrażenia i odporności, natomiast na Pinnacle bossy, no to one mega tutaj pomogą. Ten grzeszcz, te dwa, którego widzieliście na początku filmu, był jeszcze bez tych rękawiczek zbijany, a i tak wybuchł, zanim się zdążył zamienić. Natomiast na tę trójkę już pewnie będę ich używał. Jeszcze ich nie testowałem tak naprawdę, no ale tutaj myślę, że to zbicie odporności do minus 50 mega dużo w tym pomoże. Także warto sobie w nie zainwestować. No nie jest tanio, bo kosztują około 2 Divine'ów, więc trzeba troszkę zainwestować, ale na pewno wam pomogą. No jeśli bijecie jakieś tam te 0, te 1, nawet te dwójki Pinnacle Bossy, no to nie są one tak potrzebne. Pomogą wam, ale tak jak mówię, ja zbijałem ze zwykłymi rękawiczkami. Też było git, też dałem radę. Także to nie jest jakieś takie must have na wczoraj. No natomiast dobrze jest to mieć. No i tak jak mówiłem, na drugim weapon secie bierzecie sobie jakąś różdżkę z krytem, z obrażeniami od speli, no i focus, tak samo obrażenia od speli, jakiś kryt, jak najbardziej. Antler Focus, Effigy of Cruelty, Antler Focus, jak najbardziej tu się sprawdza. Jest niedrogi, myślę, że około 20 egzaltów. Tego Wanda to podejrzewam, że możecie kupić praktycznie za jednego egza, w zależności oczywiście od statystyk. Natomiast oczywiście możecie tutaj sobie wziąć innego Wanda, też z jakimś plus do skilli i tak dalej, w zależności od waszego budżetu.
Ja wziąłem to, co miałem akurat pod ręką, tak mówię, cały build. Już nawet z tymi rękawiczkami to pewnie jakieś 7 divine'ów tak naprawdę. Bo łuk 4, rękawiczki 2, no i reszta powiedzmy divine do 2. Także jest to w miarę tani build, a naprawdę robi totalną siekę. No i przechodzimy sobie oczywiście płynnie do drzewka umiejętności. Tak jakby tutaj standardową ścieżkę, tą, którą widzicie, no to wiadomo, tutaj wszystkie notki ja mam praktycznie w Inta, plus to, co mi tam było potrzebne do siły. To jest to wszystko, to jest jakby nasza standardowa ścieżka. Natomiast do tego dochodzą nam te dwa weapon sety, czyli na weapon secie pierwszym, tam gdzie mam łuk, no to mam tutaj Primal Sundering, czyli jeszcze przebicie odporności, bonusy Squivera, tu dalej przebicie odporności, znowu bonusy Squivera. I jeśli chodzi o weapon seta, to jest chyba tyle. Tak, jeśli chodzi o pierwszego. Natomiast na drugim weapon secie tutaj macie dodatkowe obrażenia i wydłużenie jakby działania skilli. No i oczywiście jakiegoś kryta dodatkowego. I do tego jeszcze tutaj mamy oczywiście wszystko w kryta wpakowane. No i oczywiście jak widzicie wszystkie notki pod Inta, żeby mieć go jak najwięcej, żeby móc nosić, raz, że tego Wanda, dwa, żeby Orb of Storma jak najwyższy poziom móc sobie zapiąć. A i jeszcze tutaj do weapon seta pierwszego mamy Coming Calamity, wiadomo, mocniejsze heraldy. To jest do map, także oczywiście wrzucę wam linka też do buildu na moba. Tam będziecie mieć, będzie wam łatwiej to skopiować sobie i przenieść, bo domyślam się, że z filmu raczej się kiepsko robi takie kopiuje builda, czy tam replikuje. I też na MOBA, czy w na każdej innej stronce te weapon sety są lepiej tymi kolorami oznaczone, no bo ta jedynka to praktycznie nie widać, żeby się ten kolor różnił. Jeśli ktoś nie wie, jak sobie to drzewko na weapon sety zrobić, no to rozdajecie standardowe punkty, te, które macie do obu weapon setów i potem 24 punkty możecie sobie rozbić na dwa weapon sety, mogą wam się jakby swapować, więc zaznaczacie sobie po prostu weapon seta pierwszego i wtedy dodajecie sobie te punkty, jak widzicie. O, jak sobie zaznaczę weapon seta pierwszego, no to mogę sobie w nim punkty zmieniać, tak, tylko oczywiście musicie mieć dostępne punkty i to samo w weapon secie drugim, jak sobie go zaznaczycie, no to sobie do weapon seta drugiego możecie dodawać punkty. I tak naprawdę to jest wszystko. No, jeśli chodzi o emeraldy, u mnie no, na razie jest słabo w tym, ale no, celujecie w kryta, szansa na kryta, obrażenia z kryta, obrażenia od błyskawic, obrażenia od łuku, ale przede wszystkim to kryt i obrażenia od łuku. Tutaj wszędzie, jak widzicie, wszystkie notki z krytem i z błyskawicami są załadowane. No i oczywiście trochę evasion, żeby być nieco bezpieczniejsi. No i w zasadzie to jest wszystko. Myślę, że to jest, tak jak mówię, to jest build, który gdzieś tam wzorowałem się na Eravinie i gdzieś tam jest to, myślę, jeden z najmocniejszych buildów w tej chwili w PoE. Na pewno jest to jeden z najmocniejszych dla Dedajki i myślę, że najmocniejszy pod łuk. Ja osobiście uwielbiam grać z łukami, więc mi on leży mega. Tak jak mówię, no na razie zbijałem Pinnacle Bossy te dwójki i zbijałem tego bossika z jak się nazywa, z Expedition T3. No i on poszedł bez żadnego problemu.
Także myślę, że spokojnie mogę Wam polecić tego builda. Oczywiście wiadomo, im więcej dołożycie divine'ów do niego, w mocniejsze przedmioty, tym on będzie mocniejszy. Natomiast mówię, Gzeszt T2 no, wybuchł zanim zdążył się przemienić, więc obrażenia są i to jest to, czego brakowało mi wcześniej najbardziej w większości buildów, które testowałem, czyli obrażeń w bossy. Gdzieś tam z tymi bossami trzeba się było męczyć, czy jak grałem pod tego builda lodowego, czy jak pod truciznę, no to wszędzie z bossami jednak szału nie było, a ten robi z nimi po prostu sieczkę, co zresztą mogliście zobaczyć na początku filmu. No i jeszcze raz przypominam, build oczywiście, tak jak mówiłem, będzie wrzucony link w opisie do moba, gdzie będziecie sobie mogli łatwo z niego skorzystać i gdzieś tam zreplikować u siebie. Oczywiście, jeśli film się podobał, no to łapa w górę i subik, żeby się niosło, żeby się kanał rozwijał. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.